filmie powiem więcej o generatorze szybkich raportów, czyli o funkcji przeciągnij i skojarz. Poprzednio mówiliśmy o tym, jak korzystać ze standardowych raportów, jak używać kryteriów wyboru i funkcji sortowania i filtrowania. Czasami potrzebujemy zestawienia, którego nie ma w standardowych raportach. SAP Business One posiada generator szybkich raportów o nazwie przeciągnij i skojarz. Tą funkcję można znaleźć w menu głównym obok modułów. Jest tutaj kilka folderów, których można użyć. Zobaczmy na przykład sprzedaż. Jeżeli kliknę podwójnie na wybraną pozycję, otrzymam listę wszystkich dokumentów danego typu. Kliknę podwójnie na przykład na faktury. Otrzymuję raport z listą wszystkich faktur sprzedaży w kolejności księgowania. Mogę sortować listę po danych nagłówkowych. Natomiast opcję filtrowania, która z pewnością będzie przydatna w przypadku tak dużego raportu, znajdę w prawym dolnym rogu. Załóżmy, że chcę zobaczyć tylko otwarte dokumenty. Więc ustawię status równy, a potem określę, jaka jest wartość. Dla otwartego O jak Open, dla zamkniętego C jak Closed. Wpisuję O i klikam OK. Teraz mam otwarte tylko faktury. Jeżeli chcę zobaczyć otwarte faktury wybranego klienta, wybieram filtr kod odbiorcy. Ustawiam równy, wybieram klienta, wpisuję jego kod, czyli w tym przypadku C630. Tym sposobem otrzymuję listę otwartych faktur klienta Degatech. Istnieje też szybszy sposób filtrowania raportów. Wyczyszczę filtrowanie i zrobię ten sam raport, ale szybszą metodą. Posortuję dokumenty po statusie, klikając dwukrotnie na nagłówek kolumny. Teraz, żeby odfiltrować dokumenty tylko do otwartych, łapię myszą pole otwarte, tak żeby pojawiło się obramowanie, przeciągam i upuszczam na filtr. Funkcja wyświetlania list w ten sposób, czyli podwójnym kliknięciem, nie jest polecana w przypadku bardzo dużych baz danych, ponieważ wyświetlanie listy wszystkich rekordów danego typu może obciążać bazę. Dlatego znacznie częściej funkcja przeciągnij i skojarz jest używana do łączenia danych podstawowych, takich jak dane partnerów handlowych czy indeksy materiałowe, z dokumentami i transakcjami w poszczególnych modułach. Przejdę do partnerów handlowych. Otworzę kartotekę klienta Trimor. Złapię myszą pole kod. Gdy pojawi się ramka, mogę przeciągnąć ją na dowolną pozycję menu. Ja upuszczę na zleceniach sprzedaży. W ten sposób otrzymam listę wszystkich zleceń sprzedaży klienta Trimor. Zobaczmy inny przykład. Tym razem zajmę się szczegółami zlecenia sprzedaży. Przeciągam kod i upuszczam go na szczegółach zlecenia sprzedaży. Teraz widzę listę wszystkich produktów, towarów, które zamówił klient Trimor z odniesieniem do dokumentów. Klikając żółtą strzałkę, otworzę zamówienie zawierające tą pozycję. Jeśli chcę zobaczyć listę zamówień zawierającą tylko wybrany towar, np. drukarkę Rainbow, podobnie wystarczy złapać kod i przeciągnąć na filtr. Kliknąć OK i mam listę zamówień klienta Trimor, zawierających tą właśnie drukarkę. Zobaczmy jeszcze jeden przykład. Tym razem otworzę dane podstawowe towaru, odszukam monitor i sprawdzę, u jakich dostawców ostatnio ten monitor był zamawiany. Łapię nazwę monitora i upuszczam na faktury zakupu. Posortuję wyniki po dacie księgowania i dzięki temu widzę, że ostatnia faktura zakupu na ten monitor jest od dostawcy GECA. Pamiętaj, że przeciągnij i skojarz działa wtedy, gdy zestawienie danych ma sens.
Na przykład, jeżeli przeciągnę kod odbiorcy na jakąś pozycję zakupu, na przykład fakturę zakupu, pojawi się błąd wraz z informacją o braku zgodnych rekordów. Raporty uzyskujemy łącząc dane, które mają ze sobą powiązania w postaci transakcji i dokumentów. Podsumowując, funkcja przeciągnij i skojarz to szybki i łatwy sposób tworzenia raportów, nie wymagający specjalistycznej wiedzy.